Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, widzę moje dzieci na ziemi wyzywające, bez szacunku i moralności, w wzburzeniu stojące wobec wskazań strat ekonomicznych, konfrontujące się wzajemnie bezlitośnie. Co to za pokolenie? To, które zostało wyszkolone do reagowania w taki sposób w obliczu tego, z czym się nie zgadza. Niebo ostrzegało was przed elitą, która manipuluje społeczeństwami, rządami, organizacjami pomocy humanitarnej, organizacjami obejmującymi rządy świata, organizacjami zdrowia światowego, żywności, organizacjami nauczania religijnego. Dzieci, ta elita od dziesięcioleci programuje to pokolenie, aby w tym precyzyjnym momencie zareagowało w ten chaotyczny sposób. Wszystko zostało wcześniej zmanipulowane, aby pośród zamieszania i protestów moje dzieci zaatakowały to, co święte, odrzucając mojego syna i sprzymierzając się z diabłem. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, ta elita jest złożona z potężnych rodzin i firm świata. Niektórzy z członków tej elity należą do instytucji masońskiej i są w kościele mojego syna na wysokich stanowiskach i w parafiach. Wy, dzieci mojego serca, jesteście produktem długiego oczekiwania tej elity. Wzywam was, abyście nie zgadzali się na przebywanie wśród tych, którzy działają przez naśladownictwo. Ta elita przygotowała ten moment, aby pogłębić ból ludzkości, jednocząc kraje komunizmu, aby narzucić się i stanowić realne zagrożenie w każdym regionie świata. Ludzkość jest wściekła, diabeł zabiera tych, którzy żyją ideami poza prawdą, aby w tej chwili mogli krzyczeć: ukrzyżuj go, na nowo. Dzieci, zostaliście doprowadzeni do braku żywności, a ta elita zadekretowała upadek gospodarki w związku z falą globalnego terroryzmu. Ogłoszą, że dzień skończy się o wskazanej przez nich godzinie i wtedy nie będziecie mieli swobody poruszania się, będziecie otoczeni przez tych, którzy wykonują prawo. Z każdą chwilą akty wandalizmu będą coraz częstsze, aż wy, dzieci mojego niepokalanego serca, zostaniecie ograniczeni do przebywania w swoich domach lub w odległych miejscach. Umiłowane dzieci, utrzymujcie wiarę w miłość mojego syna do jego ludu, a jednocześnie wspomagajcie się prawdziwą znajomością Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym, abyście nie mówili tak temu, co nie jest wolą Bożą. Karmcie się ciałem i krwią mojego syna w Eucharystii i odmawiajcie różaniec święty. Domy, w których odmawiacie różaniec święty, są bronione przez moich aniołów. Stworzenia kochające różaniec święty noszą ze sobą moją stałą opiekę. Dzieci, nie ubóstwiajcie ludzkich stworzeń, tylko mój syn jest drogą, prawdą i życiem. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, terroryzm jest nowym ramieniem, którym potężni będą walczyć z narodami, aby je zdestabilizować. W ten sposób łatwiej im stworzyć konflikty dla III wojny światowej. Pozostańcie wierni mojemu synowi, pielęgnujcie się duchowo, zagłębiajcie się w prawo Boże, zagłębiajcie się z pragnieniem prawdziwego poznania. Dzieci, patrzcie w górę na wysokość, znaki nie będą się opóźniać, zobaczcie, że klimat jest agresywny. Ziemia nadal tonie, bez zapowiedzi, trąby alarmujące człowieka o wypełnieniu się tego, co zostało zapowiedziane, są przez człowieka słyszane. Ludzie oddani terroryzmowi zaatakują ze zniszczeniem w swoich rękach i z hasłem: zabić jak największą liczbę moich dzieci. Jakże moje serce boli z powodu tych krwawych wydarzeń. Módlcie się dzieci, módlcie się, Rosja budzi świat, módlcie się, ból przychodzi z ręki sojuszu.
Lud mojego Syna musi być silny w wierze, a do tego musi pogłębiać się w poznaniu boskiej miłości do każdego z was. Bądźcie miłością wobec bliźniego, nie szukajcie go daleko, on jest tym, który jest przy was, tam, tak, szukajcie brata. Każdy dom musi być ośrodkiem pokoju, aby wrogowie duszy nie przeszkadzali wam, ani nie wprowadzali was w niezgodę. Nie zapominajcie, że szatan ze swoimi legionami grasuje po ziemi, zanim skończy się jego chwila. Dlatego musicie być bardziej bystrzy, być i żyć miłością mojego Syna w każdej chwili. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, w obliczu takiego ostrzeżenia nie traćcie spokoju ani nadziei, a tym bardziej nie traćcie wiary. Jako wasza matka nie opuszczę was. Będę wam posyłać moją zachętę i moją ochronę, nie opuszczę was. Legiony niebieskie czuwają uważnie, aby was bronić. Wzywajcie waszych wędrownych towarzyszy, waszych opiekunów, aby chronili was od zła. Stworzenie jednoczy się z człowiekiem pokoju i miłości. Dlatego tak ważne jest, żebyście żyli w pokoju i jedności. Używajcie inteligencji i woli, aby zdominować ludzkie ego, gdy prowadzi was ono na inne drogi, które oddalają was od mojego Syna. Nie męczcie się, podróżując potem tą samą drogą z powodu braku posłuszeństwa. Dzieci, w moim Synu widziałam każdego z was. Dzieci, zanim mnie pokochaliście, ja was ukochałam u stóp krzyża. Przyjdźcie, wejdźcie do mojego niepokalanego serca. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, mój Syn zaopatrzył was w sieci, abyście byli rybakami dusz, każdy w swoim stopniu. Przypominam wam o tym, co jest tak ważne, bo te sieci to dyspozycja osoby. Dyspozycja jest niezwykle niezbędna w drodze duchowej, gdyż prowadzi do tego, aby dać wszystko, aby służyć we wszystkim, aby dać siebie dla sprawy mojego Syna, którą w tej chwili jest ratowanie dusz. We wszystkich moich objawieniach wzywam do nawrócenia, a wszystko zostało przygotowane na tę chwilę, a nie na inną, na to pokolenie, a nie na inne. Umiłowani, nie możecie się zadowolić analizowaniem świata od momentu stworzenia, musicie kontynuować i mieć świadomość, że to, co zrealizowało się w moim Synu w zmartwychwstaniu dla was jest początkiem i ostatecznym celem. Wielki plan zbawienia Ojca odzyskuje swój lud i będzie go nadal wzywał w każdej chwili. Wy, którzy postanowiliście pójść za moim Synem, musicie szukać dobra, miłości bliźniego, braterskiej komunii, solidarności i zrozumienia wśród ludzi. To są trudne chwile, ale nie niemożliwe do wytrzymania. Pokusa znajduje się obok każdego z was i ten, kto chce upaść, upada. Moje dzieci pozostają zjednoczone między sobą, należą do nieba i zachowują jego plany. Szukam odnowionego człowieka, wiem, że w tym celu przejdziecie przez tygiel, tylko w tyglu osiąga się najszlachetniejsze złoto i to jest to, czego potrzebuje Kościół. Służcie Synowi mojemu z miłością, z szacunkiem i ze szczerością, a nie z ostentacją. Kościół reprezentuje mojego Syna, ale go nie zastępuje. I każdy z was musi służyć, a nie oczekiwać, że będzie obsługiwany. Musicie jasno widzieć, że nie możecie walczyć indywidualnie, dlatego łączę z jednego końca świata na drugi moje dzieci, żeby były nawzajem dla siebie wsparciem. Jestem matką wszystkiego, co zostało stworzone. Dzieci, nie ograniczajcie Bożej wszechmocy. Rzeczywistość człowieka polega na tym, że trzyma on przed sobą wyzwania, które wybuchają z siłą, aby doprowadzić go do przepaści, ale ja pozostaję przed każdym człowiekiem, aby podać mu moją rękę i aby nie był sam.
Umiłowani, broń uderzy szybko. Złośliwość człowieka naruszyła skarbiec nieba, wierni mojemu synowi i mnie, będą cierpieć, ale nie zostaną pokonani. Prześladowcy moich wiernych będą się mnożyć, ale moje legiony przyjdą z pomocą tym, którzy są moi. To jest powód, dla którego pielgrzymuję z miejsca na miejsce, jednocząc dusze, abyście jak wielkie żniwo wydali jeden owoc, jedność. Módlcie się, dzieci, różańcem świętym. Pozostaję przed każdym z was, bez wytchnienia. Wzywajcie mnie. Błogosławię i kocham was, Matka Boża.